Cześć, z tej strony Bzyku. Witam Was na moim kanale po długiej przerwie. Pokażę Wam dzisiaj przyczepkę, która teraz od nas wyjeżdża. Jest to N126. Nie zrobiłem żadnych ujęć, jak ona wyglądała przed tym, jak wyjechała do nas, ale znajdę jakieś zdjęcia, to wstawię tutaj do filmiku. Generalnie w przyczepie robiliśmy wszystko z zewnątrz, ale nie zdejmowaliśmy je z ramy, bo takie też było życzenie klienta, więc malowaliśmy ją tylko tutaj do odcięcia. Podłoga nie była ruszana i pomalowaliśmy ramę, tylko była wyczyszczona i pomalowana zgodnie, tak jak mówię, z życzeniem klienta. Pousuwane pajączki, było ich dosyć dużo, jakichś pęknięć. To wszystko zostało wyszpachlowane, zalaminowane od środka i tak ona teraz wygląda. Szyba przednia jest sadzona nowa, bo była pęknięta, reszta szyb jest malowana. Zaczep nie był zmieniany, bo był nowy, zakładany przez właściciela w tamtym roku. Dołożyliśmy lampkę nad drzwiami. Tutaj kratka ta została wyczyszczona, wentylacyjna od drzwi i pomalowana proszkowo na czarno, więc to fajnie wygląda. Klient zażyczył sobie takie oświetlenie boczne, to są pomarańczowe lampy z Freestoma. Te okno jest pomalowane. Z tyłu natomiast mamy lampy takie przydymione, ale na kształt oryginału, są to światły LEDowe. Tutaj jest tylko migacz, postój i stop. Natomiast z tej strony jest jeszcze dodatkowo światło przeciwmgielne. Nowe trójkąty. No generalnie z zewnątrz jest wszystko nowe. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej też jest LEDowe. Wygląda. Dołożyliśmy też Webasto. Webasto jest poduszkiem, to pokażę Wam zaraz to w środku. A zbiornik na paliwo jest tutaj w bakiście. I wykorzystałem do tego obudowę z tego całego Webasta walizkowego. Zostało to tam odpowiednio podcięte, skrócone i wygląda to według mnie bardzo fajnie i fajnie się mieści. Nie zajmuje też dużo miejsca, jest to 5 litrów, bo te oryginalne zbiorniki, które przychodzą do Webasta tego w częściach, one są zazwyczaj 10-litrowe i do bakisty się nijak nie mieszczą, więc to rozwiązanie wydaje mi się jest fajne. I ja polecam to stosować, żeby kupić sobie właśnie te walizkowe Webasto, bo wtedy mamy możliwość wykorzystania tej platformy jako podstawkę pod Webasto, które później można w przyczepie zamontować. No i właśnie po małych modyfikacjach zrobić też taką obudowę na ten zbiornik. Więc tak to w tej bakiście wygląda. Dołożone też zostało oczywiście gniazdko, wylot od Webasta. W środku natomiast przyczepa była tylko czyszczona i klejona tapicerka, ale meble były stare i takie też zamontowaliśmy. Tutaj widzicie, jak wyglądają okna malowane od środka i tego nie jesteśmy w stanie usunąć, zawsze zostają takie cienie, szczególnie jak stoi to w słońcu. Z zewnątrz nie widać nic, a w środku jest to tak dosyć mocno widoczne, w zależności nie jak światło pada, ale jest to widoczne, dlatego że nie malujemy ich zupełnie, tylko tak je przyciemniamy. Co do środka, to tak, tapicerka jest szara od Dariusa, miejscami był tutaj wyklejony Alufox, żeby tutaj to ładnie siadło, szczególnie tam w okolicach okna. Założono nowe oświetlenie i meble zostały oklejone jakąś tam okleiną. Aha, i dołożyliśmy też zbiornik na wodę, tak jak był w oryginale, i pompkę, i założyliśmy kran z mikrostykiem, bo tutaj już nie było miejsca przed szafką na pedał. To obiliśmy też jakimś gumolonem, dlatego że to było podpalone wszystko, także to zostało tutaj naprawione w miarę możliwości. Palniki nic z nimi nie robiliśmy, bo tak też klient chciał, bo sądzi, że ma nowy zestaw w domu i będzie je wymieniał, więc nie ruszaliśmy. Ok, no to mniej więcej tyle.
Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka realizacja. No a jeśli jesteście zainteresowani remontem swojej przyczepy, zapraszam Was do kontaktu. Numer telefonu będzie w opisie filmu. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.